Podcast Mieczysław Fog, sprawiedliwy wśród narodów świata na 30. rocznicę śmierci artysty. Odcinek 3. Po wojnie. O życiu tuż pod koniec wojny i powojennych losach pieśniarza oraz o pewnej wyjątkowej przyjaźni. Lata powojenne w karierze Mieczysława Foga są niezwykle pracowite i bogate. Koncertuje wszędzie, gdzie go zapraszają, a był to artysta wybitny, a mało wymagający. Mówi Anna Mieszkowska, dokumentalistka. Ostatni występ Mieczysława Foga podczas Powstania Warszawskiego miał miejsce 2 października 1944 roku w auli Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Chciałabym tutaj wspomnieć też innych artystów, którzy towarzyszyli Mieczysławowi Fogowi w tych koncertach, na przykład Mira Zimińska i jej mąż Tadeusz Sygietyński. Mieczysław Fog występował podczas powstania dla zgrupowania Szarych Szeregów. Śpiewał wspaniałą piosenkę Marsz Mokotowa, która powstała dla niego. Ten okres wojenny został brutalnie przerwany tych występów powstańczych tragedią powstania. Mieczysław Fog wyszedł z Warszawy, znalazł się na prowincji i bardzo szybko do tego miasta pełnego gruzów wrócił. Już 18 stycznia 1945 roku pieśniarz Warszawy jest w swoim rodzinnym mieście. Mieszkanie ocalało, ale nie miało szyb. Ale co najważniejsze, szabrownicy zostawili pianino. To pianino, proszę Państwa, do dzisiaj jest w zbiorach rodzinnych. A wtedy okazało się bardzo potrzebne, ponieważ Mieczysław Fog miał pomysł na dalsze życie w tej Warszawie pełnej gruzów, oceanie biedy, nędzy. On myśli o tym, żeby założyć kawiarnię. Ta kawiarnia powstaje już 4 marca 1945 roku przy ulicy Marszałkowskiej 119. Dzisiaj gdzie to by było mniej więcej? Mniej więcej naprzeciwko domu w centrum. Pianino zresztą z Koszykowej 69 to jest spory kawałek. Przez zrujnowaną Warszawę targał na plecach jego 17-letni syn z kolegą, ale nie mieli jeszcze żadnych funduszy. Mieczysław Fog udał się na Pragę, na drugą stronę Wisły, bo tam się organizowało życie kulturalne, ale jeszcze nic się nie działo. Dowiedział się, że można starać się o jakiś zarobek dopiero w Lublinie. Udaje się do tego Lublina i tam rzeczywiście spotyka go niezwykła niespodzianka. Studio Polskiego Radia spotyka swoich najbliższych, najserdeczniejszych przyjaciół. Jerzego Jurandota i Stefanię Grodzieńską, która jest pierwszą spikerką powojennego Polskiego Radia. Tam poznaje Alberta Harrisa. Był bardzo zdolny, śpiewający artysta. Jerzy Jurandot mówi: słuchaj, Mieciu, on napisał wspaniałą piosenkę, na pewno ci się spodoba. Piosenkę o mojej Warszawie. Jak pragnąłbym krokiem beztroskim odnaleźć wędrówek mych ślad, bez celu się przejść marszałkowską, na Wisłę napatrzeć się z mostu, 9 pojechać w Maneję i z tłumem się wpleść w nowy świat i ujrzeć jak dawniej za młodych mych lat, jak do mnie Warszawo się śmiejesz. Mieczysław Fog był zachwycony tą piosenką. Powiedział: proszę pana, proszę mi dać tę piosenkę, ja ją będę śpiewał w swojej kawiarni w Warszawie. I tak było, ale to mało. Mieczysław Fog zaprosił do tej swojej kawiarni Alberta Harrisa, który jako gość specjalny też śpiewał tę i inne swoje piosenki. I tam w tej kawiarni Mieczysława Foga stała się rzecz niezwykła, bo to było coś niezwykłego. W tym oceanie ruin
kawiarnia, zaczęli się nią interesować zagraniczni dziennikarze, których nie było tak mało. Amerykanie, a później Szwedzi. Radiostacja szwedzka nagrała specjalny program o kawiarni Mieczysława Foga wśród ruin Warszawy. A piosenka Alberta Harrisa o mojej Warszawie została przetłumaczona na język szwedzki i angielski. I w 1946 roku, kiedy już kawiarni nie było, bo została szybko zlikwidowana, Albert Harris dostał zaproszenie do Szwecji i wyjechał i tam zrobił sporą karierę jako kompozytor również szwedzkich filmów. To był kolejny żydowski przyjaciel z kręgu artystycznego Mieczysława Foga. 1945 rok, proszę Państwa, Mieczysław Fog traci już kawiarnię po zaledwie niespełna roku egzystencji, ale chce występować i występuje w różnych miastach w Polsce, ale dostaje również zgodę na występ w Wiedniu. Jedzie tam w 1947 roku. I co się dzieje? Spotyka Iwo Wezbiego, który już tam jest ze swoją rodziną i wrócił do artystycznego zawodu. Jest dalej kapelmistrzem, kompozytorem wspaniałej muzyki. Lata powojenne w karierze Mieczysława Foga są niezwykle pracowite i bogate. Koncertuje wszędzie, gdzie go zapraszają, a był to artysta wybitny, a mało wymagający. Nie musiał mieć wspaniałych sal teatralnych. Mógł występować w skromnych miejscach, ale dla niego najważniejsi zawsze byli słuchacze. Dla mnie, kiedy mogę śpiewać, każda podróż, wyznaję to bez emfazy, jest wielką podróżą. Zawsze i wszędzie staram się śpiewać jak najlepiej. Czy to będzie Nowy Jork, czy Piotrków. Czy długo będę jeszcze śpiewał? Takie pytanie, zresztą wypowiadane z wielką życzliwością, słyszę dość często. Cóż, będę śpiewał, póki starczy głosu i sił. A chyba starczy jeszcze na jakiś czas. Kiedy pojechał Mieczysław Fog do Londynu w 1958 roku, spotkał się z Feliksem Konarskim. Widzieli się ostatni raz w Lwowie w 1939 roku. Feliks Konarski już wiedział o tym, że Mieczysław Fog w swojej kawiarni w Warszawie śpiewał jego Czerwone maki na Monte Cassino. Przez pierwsze lata 40. wolno jeszcze było do 49 roku te Czerwone maki popularyzować. I on to robił. I wtedy Feliks Konarski w 58 roku w Londynie powiedział: Mieciu, za to, co zrobiłeś dla moich maków, daję ci inną moją piosenkę. Piosenkę Starszy Pan. Ta piosenka została napisana przez Feliksa Konarskiego w 1946 roku dla Fryderyka Jaroszego. Ale Fryderyk nie miał możliwości w warunkach emigracyjnych śpiewać tej piosenki, nagrać jej na płytę, popularyzować po prostu. Ta piosenka przyjechała z Mieczysławem Fogiem do Polski. Była przez niego wiele razy wykonywana w Warszawie, poza Warszawą, nawet na występach w Związku Radzieckim. Proszę sobie wyobrazić, co się dzieje. Piosenka, która powstała na emigracji, przekracza kilka granic. Występuje z nią Fog w Stanach Zjednoczonych, w Australii i w Związku Radzieckim. Oprócz tego, że piosenki przekraczały granice, to również granic nie miała pewna wyjątkowa przyjaźń. Czy Mieczysław Fog spotka się jeszcze z Iwo Wezbim? Tak, ostatni raz widzieli się panowie w 1957 roku w Stanach Zjednoczonych. Tam był ogromny koncert w Nowym Jorku, zorganizowany przez Związek Polaków, Żydów, Kombatantów. No, takich związków było w Europie, w różnych krajach wiele i między innymi w Nowym Jorku. Wtedy panowie widzieli się ostatni raz. Iwo Wezbi zmarł w Nowym Jorku właśnie w roku 1961. Powtórnie spotkałem się z Wezbimi z okazji mojego występu w Nowym Jorku. Iwek był tam dyrygentem w rozgłośni radiowej. Zmarł w 1966 roku. Tuż po koncercie, który odbył się w sali jednego z eleganckich hoteli,
Wezbi wszedł na podium i powiedział: To jest człowiek, który w czasie okupacji niemieckiej uratował mi życie. Wtedy i ja zwróciłem się do publiczności, mówiąc: oto jest człowiek, który kiedyś dobrym słowem potrafił mnie w ciężkiej chwili podtrzymać na duchu. Ale Wezbi uczynił jeszcze jeden ważny gest. Przekazał Fogowi sprzęt, który służył wytwórni muzycznej Mieczysława Foga. I są na to dokumenty. To jest taka legenda, która rzeczywiście ma swoje potwierdzenie na piśmie, ale nie jest tak do końca prawdziwą legendą. Mianowicie Mieczysław Fog podczas swojego ostatniego przedwojennego występu w Stanach Zjednoczonych uzbierał na tyle dużo pieniędzy, że rzeczywiście przywiózł do Polski ten sprzęt w 1939 roku. Ale wybuch wojny przeszkodził mu w realizacji następnego jego marzenia, żeby mieć własną wytwórnię płyt gramofonowych. Ten sprzęt przeleżał w piwnicy jego domu, właśnie przy Koszykowej 69. I kiedy po upadku kawiarni w 1945 roku Fog wrócił do tego pomysłu, żeby taką wytwórnię założyć, okazało się, że potrzebne są różne zgody, formalności itd., itd. Chodziło o zalegalizowanie posiadania tego sprzętu. Ja, niżej podpisany Ignacy Zinger, pseudonim Iwo Wezbi, zamieszkały w Nowym Jorku, oświadczam, że mój przyjaciel Mieczysław Fog, zamieszkały w Warszawie, ulica Koszykowa 69, okazał pomoc mnie, mojej żonie i córce przy ucieczce z getta warszawskiego i przechował nas w swoim mieszkaniu, co równało się uratowaniu nam życia. W dowód wdzięczności za wyżej wymieniony czyn, wiedząc, że Mieczysław Fog zamierza uruchomić wytwórnię płyt gramofonowych, ofiarowałem mu w 1945 roku następujące maszyny i aparaty, będące bezsporną moją własnością. 1. Jedną maszynę do polerowania wosków do nagrywania płyt gramofonowych marki Telefunken z automatycznym posuwem olejowym. 2. 2 głośniki walizkowe marki Telefunken. 3. Mikserkę walizkową marki Telefunken. 4. Wzmacniacz marki Telefunken walizkowy. 5. Kompletny aparat do nagrywania płyt gramofonowych marki Neumann. Fog w czasie swojej ponad 60-letniej kariery wystąpił na blisko 16 000 koncertów. Gdzie podróżował? Gdzie występował? Wie pani, chyba łatwiej byłoby odpowiedzieć, gdzie nie występował. Dlatego, że jeżeli byśmy tak się przysiadły przy takiej dużej mapie Europy i świata, to w zasadzie chyba nie występował tylko w krajach azjatyckich, ale tak do końca nie jestem tego pewna. Zwiedził dosłownie cały świat. Był zapraszany, rzeczywiście miał wspaniałą kondycję głosową i zdrowotną. Długo utrzymywał się we wspaniałej formie, co nie bywa wcale takie częste, ponieważ w różnych okresach swojego życia nadużywał trochę papierosów, nie był mu obojętny alkohol. Jedna i druga używka niezbyt służy głosowi. Ale potrafił za radą lekarzy ograniczyć, a nawet w pewnym momencie zupełnie od tego odejść. Także rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, ta jego kariera była przez cały w zasadzie dużą część tego wieku XX był fenomenem. A jak dzisiaj możemy odczytać postawę Mieczysława Foga jako sprawiedliwego wśród narodów świata? Odwaga, szlachetność duszy? Mieczysław Fog dopiero w 1989 roku został sprawiedliwym. Jak to się stało, że tak późno, prawda? Ani on sam o to wcześniej nie zabiegał, ani nikt inny nie wywołał jakby tych jego zasług, nie przypomniał, nie spopularyzował. Iwo Wezbi nie mógł tego zrobić, bo zmarł w 1961 roku, kiedy jeszcze tego medalu Yad Vashem nie wręczano, bo w ogóle nie istniała ta inicjatywa. Natomiast chcę powiedzieć, że jego zasługi dla ratowania osób pochodzenia żydowskiego były bardzo pamiętane, szanowane i cenione przez Stefanię Grodzieńską, że był jednym z tych, którzy mieli odwagę w tym najtrudniejszym czasie
działalności artystów w warszawskim getcie, pomóc im, wyciągnąć do nich pomocną rękę. On zbierał w swoich kawiarniach, w których występował, pieniądze dla kolegów występujących w warszawskim getcie. I przy okazji pobytu tam na okoliczność beneficów wręczał im te pieniądze. To był gest aktorów zza aryjskiej strony dla kolegów teatru, chociażby Femina. Jest teraz popularyzowana przez Mariana Turskiego taka idea, żeby było 11 przekazanie. Nie bądź obojętnym. Mieczysław Fok nie był obojętny. Geneza tej jego postawy to jest historia jego rodziny. On pochodził z rodziny wielodzietnej. Zarówno jego siostra Pola, z którą był bardzo zaprzyjaźniony, jak i on pomagali innym członkom swojej rodziny. On po prostu umiał to robić. Umiał się dzielić tym, co ma, z innymi. Chcę jeszcze wrócić do tego domu przy Koszykowej 69 i do anonimowego dozorcy tego domu. Proszę Państwa, to był człowiek, który wiedział wszystko. To były takie czasy, kiedy gospodarz domu, dozorca, znał każdego lokatora. Wiedział, o której godzinie on wraca do domu, kto do niego przychodzi. Przecież Mieczysław Fok, ratując swoich przyjaciół Żydów, czy użyczając mieszkania dla odwiedzających go dzieci żydowskich, które brały obiady dla swoich rodzin, narażał nie tylko siebie, swoją żonę i syna, narażał wszystkich mieszkańców tego domu. I nigdy nikt nie przyszedł do niego i nie powiedział: panie Mieczysławie, niech pan tego nie robi, my wiemy, kto do pana przychodzi, bo to się źle skończy. On taki był. Był po prostu dobrym człowiekiem. W 4. odcinku naszego podcastu rozmowa o tym, jaką dzisiaj inspiracją jest Mieczysław Fok. Czeka nas spotkanie z jego rodziną i odwiedziny w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Historię Mieczysława Foga oraz innych przedstawicieli świata kultury uhonorowanych tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, jak na przykład Czesława Miłosza czy Jarosława Iwaszkiewicza, znajdziecie na portalu Polscy Sprawiedliwi prowadzonym przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin sprawiedliwi.org.pl.